witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj rozpracowujemy lato w Korei, czyli jak sobie poradzić latem w Korei, jak ja sobie radzę. I przy okazji szykowania się na zajęcia chciałam zrobić makijaż i właśnie przy okazji makijażu powiedzieć Wam rzeczy, które mi się sprawdzają tutaj w Korei, kiedy jest naprawdę ciepło i wilgotno, bo jak wiecie, w Korei temperatury sięgają 35, w niektórych miastach nawet 40 stopni. Pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o makijaż, ja staram się albo w ogóle nie nosić makijażu jak mogę, żeby po prostu mi nie spływał, żeby się nie kejkował, żeby po prostu wyglądał dobrze. I przy okazji właśnie lekkiego makijażu, jeżeli już chcę coś nałożyć właśnie na jakieś wyjścia albo na nagrywanie filmu, żeby Was nie straszyć moją twarzą, nakładam takie rzeczy, które bardzo popularne się u nas w Korei zrobiły, czyli na przykład Tone Up, BB Sunscreen, które mają działać właśnie wygładzająco na naszą twarz, zredukować te ilości różnych takich przebarwień, plus działać lekko jak podkład, ale nie do końca. Czyli same plusy, mało minusów. Oczywiście nigdy nie będzie to jakieś duże krycie, ale moim zdaniem wystarczające. Jeden minus moim zdaniem, musimy nałożyć go troszkę mniej niż normalnego sunscreena, żeby właśnie nie wyglądała nasza twarz trochę za mocno, jakby to powiedzieć, naładowana tymi dodatkowymi rzeczami. Tak jak Tone Up ma nam wyrównać koloryt, to zawsze będzie miał on taką jaśniejszą poświatę, a BB Cream to jak BB Cream kojarzycie z Polski, także są, to właśnie działa lekko jak podkład. Dobra, ja dzisiaj użyję ten BB i Wam pokażę, jak to wygląda. Ja mam tutaj lustro, więc sobie po prostu stanę tutaj obok i będziemy się widzieć, jak skończę makijaż. Powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, ale to za chwilę. Dzisiaj już nałożyłam całego BB Creama i całkiem nieźle wygląda. Dużo lepiej, troszkę zakryło mi te zaczerwienienia, ale wygląda bardzo naturalnie. Dołożyłam oczywiście sobie na brwi i kolejna taka polecajka, która ma plusy i minusy hejterów i takie osoby, które bardzo lubią, ale w Korei to jest bardzo popularne i większość właśnie produktów tego typu jednak ma tą właściwość. A chodzi mi tutaj o waterproof w właśnie tych do rzęs, jak one się nazywają, tuszów do rzęs. Plusy oczywiście nie schodzi tak łatwo w ciągu dnia, kiedy jest gorąco, kiedy się pocimy, kiedy po prostu makijaż nam spływa, czyli nie odbija się nigdzie, a z minusy właśnie dużo ciężej go zmyć i czasami może być niedomyty. A to jest bardzo ważne, ponieważ w wieczornej pielęgnacji jednak powinniśmy ten makijaż domyć. Wszystkie resztki powinny zniknąć z naszej twarzy, a z takim tuszem to czasami trudno jest. Widziałam w Olive Young właśnie takie specjalne zmazywacze do tuszu. Może w końcu sobie na to zainwestuję i sprawdzę, jak to działa, ale to już Wam powiem na Body Beauty, jeżeli mi się te produkty sprawdzą. Dobra, ja używam tusz i czekajcie, jeszcze jedna polecajka. Polecam Wam używanie na przykład szpatułki lub takiego cienkiego pędzelka. Jeżeli nie jesteśmy fanami BB Creamów, tym bardziej, że mają bardzo ograniczoną paletę kolorów, to właśnie polecam Wam używać cienki pędzelek, dzięki czemu nakładamy bardzo cienką warstwę, więc o takich pędzelkach, akcesoriach do korzystania podsyłam Wam film z Body Beauty, więc zapraszam Was do obejrzenia. Przy okazji pakowania torby na zajęcia z koreańskiego chciałam Wam pokazać także rzeczy, które przydają mi się właśnie, kiedy wychodzę na dwór. Jedną z takich rzeczy, które ostatnio bardzo często pakuję do mojej torby, jeżeli mam w miarę dużą, to mój sunscreen, który można budować na naszym makijażu. To jest sunscreen w sprayu.
spsikujemy nasz makijaż. Zrobię to później, to Wam pokażę, jak to robię. Taki sunscreen bardzo fajnie działa na makijażu, przez co nie musimy już dotykać naszej spoconej twarzy żadnymi kosmetykami. Ale jeżeli trzeba jednak poprawić makijaż, to pamiętajmy, warto wtedy mieć z 3-4 takie gąbeczki do kuszionów. Ja mam tutaj mój kusjon, tak, który już często widzieliście na moim kanale, i wtedy, kiedy muszę sobie poprawić makijaż, kiedy naprawdę widać, że potrzebuję tego, dlatego też nie bejkuję mojej twarzy żadnymi pudrami, używam właśnie taga i dzięki temu mogę nadbudować pierwszą cienką warstwę bardzo cienką warstwą mojego kuszona. Dobra, ja naprawdę muszę się teraz śpieszyć, jeszcze Eliasza muszę odprowadzić do przedszkola i na moje zajęcie, więc dopakowuję moją torbę, bo to już wszystkie rzeczy, które biorę takie na lato. A, i jeszcze butelka z wodą, ale to już za sekundę. Przy okazji klimatyzowanych pomieszczeń chciałam Wam powiedzieć, że warto zawsze mieć ze sobą jakąś kurtkę, jakąś narzutkę, na przykład lnianą koszulę, jak wsiadamy do metra albo wchodzimy do jakichś sklepów. Niestety Koreańczycy bardzo lubią bardzo zimne pomieszczenia latem i sklepy, metra, centra handlowe są bardzo mocno klimatyzowane. Jeżeli mamy słabą odporność, warto właśnie ze sobą zawsze wziąć jakąś kurtkę, cienką kurtkę oddychającą, lnianą koszulę, właśnie po to, żeby się zakryć, żeby to spocone ciało nie dostało takiego zimnego powietrza i się nie rozchorowało. Dobra, ja lecę na zajęcia, bo już zaczynam być spóźniona. Dobra, zmierzam teraz do Daiso, żeby Wam pokazać, jakie produkty na lato są najlepsze właśnie w Daiso, więc zostańcie razem ze mną. Cała półka chłodzących rzeczy na samym początku. Jak widzicie, jest tego pełno. Są budki do wody. Ja muszę sobie takie kupić. Chłodzące poduszki. Takie buciki są bardzo dobre, jeżeli jedziemy nad rzekę albo na kamieniste plaże. Ja kiedyś się strasznie poraniłam, bo takich butów nie miałam i po prostu później miałam pokaleczone nogi, więc warto się przygotować, jeżeli wybieramy się na inne plaże niż tylko te piaszczyste. Są nawet zagłówki do samochodu, także chłodzące z wkładem. W Daiso macie ogromny wybór wiatraczków, które są super właśnie na podróże po mieście. Warto sobie coś takiego zakupić. A mamy też wiatraczek z pryskiwaczem wody, czyli z mgiełką. I to oczywiście także zabezpieczenie przed komarami, bo jest ich tutaj pełno z powodu wilgoci, ale też różne łapacze do muszek. Właśnie takie wysokie temperatury sprzyjają właśnie takim, jak widzicie, muszkom. Spory wybór jest tutaj. Coś takiego. A to ja mam nawet w domu. To jest do zabijania komarów. W Korei daszki na lato, żeby zasłonić się przed palącym słońcem, ochronić oczy. Także pamiętajcie, tu jest to ważne. Cała seria ogólnie z aloesem, jeżeli się poparzycie, to jest naprawdę fajna. Ja mam na przykład te mgiełki do wody, nawet 600 litrowe. Jeszcze większy wybór, jak widzicie. Bo przecież sezon się zaczyna, także na porę deszczową. Tu w Daiso macie spory wybór sekcji typowo na lato, ale nie tylko, to jest do rowerów. Koreańczycy często także noszą takie rzeczy na co dzień. To są rękawy
rękawy, które mają nas chłodzić i zabezpieczać przed słońcem. Później Wam jeszcze o nich trochę opowiem, bo my dostaliśmy w prezencie z mojego męża pracy. I też trendem są te takie maseczki na lato, czyli takie zakrywane na całą twarz. Jest to też spowodowane i słońcem, i oczywiście zanieczyszczeniami, które latem są. I co najważniejsze, odbijają UV. Teraz Arism i są to ubrania, które mają właśnie pomóc w ochłodzeniu naszego ciała. Pokażę Wam co nieco. Mają całkiem spore rozmiary do i 3XL. Polecam ten model. Już daję Wam informację, jaki to jest i bardzo dobrze się nosi. Klaudia też może potwierdzić. Kurtki także mają UV Protection i są takie dobre, bo one są bardzo cieniutkie, delikatne. Też ma dziecięcy dział, więc dla dzieci także myślę, że warto dokupić takie koszulki. One mają za zadanie oddychać, mają odpychać UV, więc same plusy. I nie jest to sponsorowany film. Ta seria Uniqlo, które także mają oddychać i to są te z wbudowanymi stanikami. Są bardzo modne, raczej popularne w Korei teraz na lato. Tu jest cena i oczywiście informacja, jaki to jest rodzaj. Ma swoją serię Hitek, która ma grzać zimą i moja koleżanka naprawdę poleca i one mają różne poziomy grzania. Od takich bardzo cienkich, takich na początek zimy do bardzo grubych, które mają naprawdę w niskich temperaturach utrzymywać ciepło naszego ciała. Jestem już w domu. Właśnie ogarnę sobie kawę, nakarmię rybki i za chwilę Wam pokażę, co żem zakupiła i pogadamy troszkę więcej na temat lata w Korei. Jak się przygotować do lata w Korei, jak przetrwać w moim wypadku lato w Korei. Dobra, zabieram się za kawę, zrobi się trochę głośno, więc usłyszymy się za chwilę. I ja już mam swoją kawę i pewnie powinnam właśnie od tego tematu zacząć, żeby pić zimne napoje, zimną kawę, ale jak wiecie i znacie pewnie temat Korei, to raczej zimna kawa nie jest wyznacznikiem lata w Korei. Koreańczycy uwielbiają pić ice americano, tak zwane AA. Tak jak chciałam już dokończyć tą rozmowę na temat ubrań w Korei, to może pokażę Wam, co sobie zakupiłam. Jedną z takich rzeczy, którą kupiłam, to dzisiaj mam ją ubraną, to właśnie jest ten t-shirt, o którym rozmawiałam w Uniqlo. I powiem Wam, dzisiaj już jest ciepło, nosiłam ciężkie rzeczy i bardzo szybko, jakby to powiedzieć, odświeża od środka nasze ciało. Bardzo szybko schnie i do tego raczej nie czujemy aż takiego ciepła, takiego, wiecie, przepoconego ciepła, więc moim zdaniem te t-shirty właśnie z tej kolekcji Arism są naprawdę dobre do noszenia. Ja jeszcze mam jeden, poczekajcie. Ja mam jeszcze jeden, tylko właśnie taki dużo większy i jest to za to z działu męskiego. Zależało mi na tym, żeby mieć właśnie jeden taki t-shirt troszeczkę większy, aby na przykład luźno do shortów w takim bardziej sportowym stylu. Jak widzicie, te mniejsze to jest, słuchajcie, chyba SK lub MK, dam Wam znać jaki rozmiar i oczywiście wszystkie informacje, żeby kupić, bo one także są dostępne w Polsce. Dostaniecie albo tutaj, albo w opisie do tego filmu. Ogólnie polecam tą całą kolekcję Arism na lato, a zimą na przykład to Hitek. Jak widzicie, te sekcje w Uniqlo z roku na rok robią się coraz większe i koreańska marka, czyli Top Ten, także idzie za śladami Uniqlo i także zaczęła oferować oddychające t-shirty. Tylko jedna rzecz, która mi się nie podobała, to jednak były troszkę
grubsze. Ten dział właśnie oddychający w top 10 nie jest za bardzo rozbudowany, jest nadal bardzo malutki i raczej nie słyszałam żadnych opinii. W Korei właśnie królują te t-shirty z Uniqlo, które naprawdę są fajne i w dotyku, i w ficie, w rozmiarze. Jak widzicie, naprawdę fajnie się one układają, ładnie wyglądają. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sam top 10, to żeby nie była promocja, to ja na przykład kupiłam u nich piżamki. Są teraz 1+1 i to są piżamki dla dzieci i one są specjalnie na lato, aby nas nie grzały, a chłodziły. I może pokażę Wam jeden rozmiar, jaki tu mam. Bardzo cienkie, przezroczyste wręcz materiały, bo widać rękę od drugiej strony. I t-shircik, taki secik. One często właśnie są z takimi rękawkami 3/4 do połowy, do łokcia. Za to. Te tańsze, one wyglądają w taki sposób. Też mają bardzo specyficzny w Korei materiał, bo jak widzicie, one mają taką przezroczystą siateczkę. I one mają oddychać i być właśnie specjalnie na lato. I tutaj już jest t-shircik razem z shortami. Kupiłam takie dwa zestawy, jeden 110, a drugi 120. I zmieniliśmy miejsce. Teraz stoimy koło kolejnego bohatera naszego odcinka, czyli nasz air conditioner, czyli klimatyzacja, bez której i Koreańczycy, i ja także nie mogę żyć już. Lato w Korei, no jak wiecie, jest bardzo gorące, 30-35 stopni. Może się wydawać, że tak dzień, 2, 3 można by wytrzymać bez klimatyzacji, ale niestety, jeżeli mieszkamy tutaj na co dzień i codziennie musimy przetrzymywać takie temperatury, to nawet wieczorem w tych temperaturach jest naprawdę ciężko spać. Tym bardziej od kiedy zamieszkałam tutaj, muszę się do tego przyzwyczaić, ale nie wiem, czy za każdym razem dam radę spać z odgłosami ulic. Tym bardziej, że zaczynają się u nas budowy, już o tym Wam wspominałam, kurz plus odgłosy budowy mogą nam przeszkadzać w śnie, więc taki air conditioner jak najbardziej w każdym domu koreańskim jest. W niektórych domach nawet nie ma ogrzewania podłogowego i taka klimatyzacja, tylko ta na górze, którą my mamy w pokoju, działa jako ogrzewanie powietrza. Więc widzicie, dużo zastosowań taka klimatyzacja ma. Wiem, ona do końca nie jest zdrowa, ale nie wyobrażam sobie spędzić dnia w gorącym pomieszczeniu, tym bardziej jak mamy na przykład w lato porę deszczową, gdzie nawet okien nie możemy otworzyć, bo wilgoć jest ogromna. I taki air conditioner w Korei ma także jeszcze jedną funkcję, którą nie wiem, czy w Polsce taką funkcję mają, czyli odwilżanie. Zabiera wodę z powietrza w mieszkaniu, dzięki czemu nie ma wilgoci, nie ma grzyba. To jest bardzo ważne, ponieważ wilgoć nawet potrafi dochodzić do 80%, więc bez takiej klimatyzacji, która odwilży nasze powietrze, raczej ciężko sobie lato wyobrazić, a tym bardziej, jeżeli nie chcemy zagrzybić naszego mieszkania. Taką samą, podobną raczej, tą wiszącą mamy w pokoju obok. Eliasz ma inną, jeszcze nie zamontowaną do pokoju okienną. Jest ona montowana w oknie, już Wam nieraz pokazywałam na tym kanale, pokażę Wam jeszcze nie raz, pewnie jeżeli będziecie zainteresowani, pokażę, jak się taką klimatyzację montuje. Idziemy do kolejnego pomieszczenia i tam pokażę Wam jeszcze jedną rzecz ważną właśnie, jeżeli chodzi o wilgotność. Witam w mojej garderobie, w małej szafie, w której znajdują się moje ubrania, a to jest kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, bez których lato w Korei nie istnieje, a jest to, słuchajcie, już Wam pokazuję, zestaw, który właśnie
specjalnie czekał na Was, żeby go otworzyć. Jest to zestaw wiszących takich pochłaniaczy wilgoci. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, 80-90% wilgoci w Korei jednak powoduje to, że warto takie coś mieć tutaj zawieszone. I to są specjalne worki, które zawieszamy na wieszakach u góry, tutaj na tych reglach. I jak widzicie, możemy zamontować na takich haczykach, na wieszakach. Tutaj mamy dziurki specjalne po jednej i po drugiej stronie. Zamykamy w taki sposób i jedna część takiego worka to są właśnie kuleczki, które zbierają wilgoć, a druga część to jest pusty woreczek, gdzie ta woda ścieka powoli na dół. Aby zamontować, kiedy specjalnie na ten film już dawno kupiłam, zamontowany, jeszcze mojemu mężowi muszę coś takiego kupić do szafy i mojemu synowi Eliaszowi. W Daiso także macie na przykład takie pochłaniacze wilgoci, które możecie włożyć także do szuflad i to także mam w zamiarze kupić. Myślałam, że kupiłam i żeby Wam pokazać, ale niestety ich nie mam. W kolejnych vlogach Wam pokażę, jak to wygląda i jak to stosuję. Ja na przykład takie właśnie pochłaniacze wilgoci wrzuciłam do moich worków próżniowych na wszelki wypadek, do rzeczy, które zostawiam na kolejny sezon, aby wilgoć się tam nie dostała przez przypadek. Z kolejnych pochłaniaczy wilgoci, które chciałam Wam pokazać, to także zakupione w Daiso. One chyba kosztowały 1000 zł za jedną sztukę. Są to takie pochłaniacze kubełkowe, gdzie za to mamy u góry ten proszek do pochłaniania wilgoci, a na dole jest zbiorniczek, gdzie ta wilgoć się zbiera, ta woda. I otwieramy w taki sposób, one są specjalnie zabezpieczone folią, żeby nie pochłaniały zbyt szybko. I tutaj zamykamy i wkładamy w miejscu zamkniętym, gdzie chcemy, żeby ta wilgoć właśnie była pochłaniana. Jest to bardzo potrzebne latem, aby właśnie to się nie zbierało. I jak już jesteśmy w mojej szafie, to chciałam jeszcze o takich fajnych rzeczach na lato przydatnych w Korei, specyficznych, których możecie nie kojarzyć normalnie w Polsce. To na przykład parasol. Jak dzisiaj szłam z jednego ze sklepów, to w Korei bardzo popularne są parasolki i zaczęły już się pokazywać. Często Ajumy, Halmoni noszące właśnie takie specjalne parasolki. One nie są na deszcz, bo one są najczęściej zrobione z materiału, często z jakiejś koronki. To w zależności oczywiście od wieku, od preferencji danej osoby, ale mamy i koronkowe, i mamy właśnie takie zwykłe, więc wybór jest ogromny i one mają nas chronić przed słońcem. To samo właśnie jeżeli chodzi o maseczki nakładane materiałowe, tutaj zakrywane w całości, różne kapelusze ciekawe. Naprawdę wybór tego wszystkiego jest duży. Jest to bardzo specyficzna część garderoby tutaj w Korei, popularna. Jak wiecie, Koreanki nie lubią się opalać, dlatego często noszą długie rękawy w Korei oraz rękawki. Mój mąż ostatnio nawet z pracy dostał całkiem sporo takich rękawków. Mój tata nie był do nich przekonany, nawet jeżeli chcieliśmy mu go dać, ale co się dziwić, to nie jest kultura Polski, gdzie nie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, żeby mieć ładną opaleniznę. A tutaj, wiedząc o tym, że UV jest bardzo silne, Koreanki dbają nie tylko o to, żeby jednak ich skóra była nieopalona, ale tutaj także chodzi o zdrowie. Wiedzą, że to może im zaszkodzić oraz o to, że skóra dużo szybciej się starzeje. Dobra, jeżeli chodzi teraz, jak przygotować się do podróży do Korei, zapraszam. I zmieniliśmy ponownie miejsce, ale tutaj myślę, że będzie troszkę wygodniej i trochę akcji w tym filmie będzie. Dobra,
Jak przygotować się do podróży do Korei, jeżeli niestety musimy się wybrać latem? W zależności kiedy wybieramy się latem do Korei, to musimy się także różnie przygotować do naszej wycieczki. Jeżeli wybieramy się na początku lata, na przełomie czerwca i lipca, musimy się jednak przygotować do tego, że pewnie będzie padać i to silny będzie to deszcz. Niestety w tym okresie jest spora pora deszczowa, która czasami nawet może ciągnąć się przez tygodnie od, myślę, 2 tygodni do 4. Na spokojnie może padać u nas tutaj w Korei deszcz. Dlatego jeżeli wybieramy się do Korei właśnie w porę deszczową, to warto przygotować rzeczy naprawdę na mocny deszcz. Chodzi tutaj mi bardzo o rzeczy, które będą nam szybko schną, które szybko odparowują wilgoć, w których nie będziemy się pocić mocno, czyli chodzi tutaj właśnie o takie t-shirty jak ja mam na sobie, albo wszystkie naturalne, oddychające materiały. Do tego, jeżeli mamy jakieś dobre płaszcze przeciwdeszczowe, parasolki, buty, które nam nie będą mokły. Chodzi tutaj o kalosze albo na przykład jakieś klapki, jeżeli decydujemy się tak jak Koreańczycy nosić klapki w deszczu, co jest bardzo częstym widokiem, więc się nie zdziwcie. Na pewno warto lepiej wtedy pomyśleć o wielu atrakcjach, które znajdują się w pomieszczeniach i pamiętajmy zawsze mieć jednak jakiś sweterek przy sobie, jakąś cienką kurteczkę. Kolejną rzeczą to już wtedy przechodzimy z takiej bardzo deszczowej pory i wchodzimy w wilgotną, gorącą porę, gdzie w Korei naprawdę wtedy już za dużo deszczu nie uświadczymy, a za to będzie bardzo gorąco. I dlatego trzeba zaopatrzyć się w sunscreeny, ale to takie bardzo dobre kremy przeciwsłoneczne, które nas ochronią i spowodują to, że nie będziemy mieli poparzeń słonecznych. W Korei, tak jak bardzo dobrze jest koreański rynek zaopatrzony właśnie w kremy przeciwsłoneczne do twarzy, w małych tubkach, to niestety w Korei nie znajdziecie za często sunscreenów w dużych tubkach do całego ciała. To już jest kulturalnie, że oni jednak wolą zasłonić ciało niż posmarować się kremem przeciwsłonecznym. Dlatego jeżeli chcecie chodzić z odkrytymi ramionami, z odkrytymi nogami, to polecam wziąć z Polski porządną tubkę kremu przeciwsłonecznego, bo raczej w Korei będzie o to bardzo ciężko. Drugą rzeczą właśnie związaną z kremami przeciwsłonecznymi to kremy dla dzieci. W Olive Young jakaś część kremów przeciwsłonecznych jest przystosowana do dzieci, ale nie ryzykowałabym, bo jednak jeżeli nie znamy koreańskiego, nie mamy jak zapytać się w Olive Young o poradę, to polecam wziąć kremy przeciwsłoneczne z Polski. Nie ma, jeżeli już macie znaleźć, to tylko i wyłącznie przez internet. Polecam wtedy zabrać kremy przeciwsłoneczne dla dzieci właśnie z Polski. Kolejną rzeczą dezodoranty. Ja na przykład kupuję w Polsce dezodoranty, proszę osoby, aby zakupiły mi dezodoranty właśnie w Polsce i mi przywiozły. Ja mam swój ulubiony Rexony, który naprawdę dobrze działa tutaj w Korei i który jak najbardziej polecam. Naprawdę super się sprawdza, jeżeli używacie, macie swoje ulubione i jeżeli są naprawdę dobre i mocne antyperspiranty, to bierzcie je w dużych ilościach do Korei, nawet sprezentujcie swoim koleżankom, kolegom w Korei, którzy mieszkają. Oni na pewno by się z takiego prezentu ucieszyli, bo niestety w koreańskich sklepach możecie znaleźć Nivea, która jest, no jak wiecie, niezadowalająca na taką pogodę. Bardzo gorąco, bardzo się
pocimy, więc polecam także raczej zainwestować w kolorowe t-shirty, w czarne t-shirty, gdzie na przykład plamy po żółtym pocie nie będą widoczne. Niestety większość moich t-shirtów nie przeżyła lata w Korei i białe t-shirty, chociaż kocham je pełnią serca, niestety nie mogę ich za bardzo nosić, ponieważ żółte plamy po pocie są bardzo tutaj widoczne. Po pachach najbardziej, więc jednak polecam zainwestować, jeżeli nie chcecie zmarnować tych t-shirtów białych, ładnych, to raczej zostawić je na Polskę, a tutaj wybrać jednak te kolory ciemniejsze, aby jednak nie stracić tych t-shirtów. I tu chyba już wyczerpałam wszystkie informacje, które sobie zapisałam na kartce, o których chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać, czy podobał Wam się filmik. Jeżeli chcielibyście jakieś jeszcze podobne tematy, abym poruszyła w jednym z moich filmów, oraz jeżeli jeszcze coś tutaj w tym filmie zabrakło i chcielibyście się dopytać, to zapraszam do sekcji komentarzy, a do tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo. Bye!